Cześć, siemanko, witam na naszym kanale, ja nazywam się Rafał i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowe produkty do pielęgnacji kół marki Soft99. Co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy najnowszy produkt do czyszczenia felg i opon, czyli taki produkt 2 w 1 w bardzo specyficznym i charakterystycznym opakowaniu. Będziemy go oceniać na pewno za chwilkę. Ponadto otrzymaliśmy zestaw szczoteczek do opon, czyli sobie tym też wyczyścimy oponki. No i na samym końcu zastosujemy sobie Black Devil Tire Wax, czyli jak nazwa wskazuje, wosk do opon. Za chwilkę sobie to wszystko rozpakujemy, no i będziemy testowali, zobaczymy jak to wszystko działa. Zapraszam do oglądania. Dobrze, więc zaczniemy sobie od testu takiego bezdotykowego, czyli zaaplikujemy sobie produkt na powierzchnię, damy chwileczkę, żeby sobie zadziałał i będziemy spłukiwać, zobaczymy jak sobie produkt działa. Na pozostałych kółkach będziemy sobie go rozpracowywać pędzelkami, no i szczoteczkami. Co warto jeszcze zaznaczyć, produkt ten ma tutaj w atomizerze taką nakładeczkę po to, aby leciał nam płyn taki w formie piany. To się dobrze sprawdza na oponach, natomiast jeżeli nie chcemy tego, no to sobie odkręcamy i działamy po prostu zwykłym atomizerem. Ja nie przedłużam i działam, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jak mogliście zobaczyć, produkt bezdotykowo poradził sobie naprawdę nieźle. Z zaznaczeniem oczywiście, że ten brud to był taki bardziej nalot, to nie były jakieś takie zabrudzenia, że samochód jeździł i nie był myty przez nie wiadomo ile czasu. Natomiast i tak, jeżeli chodzi o takie dostateczne zabrudzenia, produkt poradził sobie naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o doczyszczenie opon, no to bezdotykowo nie zrobimy tego nie wiadomo nawet jakim produktem. Być może dimmer, gdybyśmy go użyli w koncentracie, to by coś tutaj zeszło. Nieważne. Teraz przejdziemy sobie do szczotkowania. Zrobimy całkiem tą felgę tak do końca, później zastosujemy sobie jeszcze deironizer, żeby Wam pokazać jak zareaguje i w ogóle czy zareaguje tutaj z tymi zabrudzeniami na tej feldze. No i oczywiście będziemy szczotkować oponę. Co jeszcze jest ciekawego w tym zestawie od Softa, no to tutaj taki plasticzek, który był dołączony do opakowania, a jest on po to, żeby w razie tutaj działania przy powierzchni, na jakimś asfalcie, czy po prostu twardej nawierzchni sobie nie poharatać, kolokwialnie mówiąc, po prostu paluchów. Ja z tego nie będę korzystał, wykorzystam sobie tą szczoteczkę w taki zwykły, naturalny dla mnie sposób, no i zobaczymy jak produkty się sprawdzą. Jak mogliście zauważyć, produkt od Softa bardzo szybko, bo za to naprawdę przy drugim użyciu już pokazywał nam białą pianę, co sugeruje, że opona jest doczyszczona. Trochę w to nie wierzyłem, więc przetestowałem sobie jeszcze produkt, który używamy od dawna i który wiemy, że jest bardzo dobrze sprawdzony. I spryskaliśmy sobie te opony ponownie, wyszczotkowaliśmy i piana faktycznie jest biała, także nie wiem, czy to jest przypadek takiej opony, natomiast ten produkt bardzo dobrze się sprawdził i super zadziałał. Ja się biorę za spłukiwanie i lecimy na dalszą część testów. Teraz, w momencie, gdy mamy felgę bardzo dokładnie umytą i wstępnie tak osuszoną, możemy przejść do aplikacji deaeronizera, czyli w naszym przypadku Iron Terminator od Soft99. Nie robimy tego wcześniej, ponieważ chcemy, aby produkt zareagował tylko i wyłącznie z tymi cząstkami metalicznymi, a nie z jakimś błotem, piachem i tak dalej. Spryskamy sobie i zobaczymy, czy produkt zareaguje, jak będzie reagował. Nie oczekujemy też cudów. Ja tak naprawdę nie wiem, kiedy ta felga była dokładnie myta, natomiast zobaczymy, jak wyjdzie po prostu.
teraz przejdziemy sobie do aplikacji tego wosku na opony. Abstrahując już od tego, że auto jest nadal brudne, nie umyliśmy go jeszcze, ponieważ zajmowaliśmy się tylko kołami, natomiast obawiam się, że nie zdążylibyśmy później nagrać, jak aplikujemy ten dressing, więc naaplikujemy go sobie teraz. Być może nie będzie miał takiej trwałości, jak producent nam mówi, natomiast nie o to chodzi. Chcemy Wam pokazać, jaki ten produkt zostawia efekt. No i teraz zobaczymy, co tak naprawdę jest w zestawie. Opakowanie jest naprawdę bardzo ładne, mi się mega podoba, fajna jest ta maska, wszystko tutaj się kolorystycznie zgrywa, natomiast nie o tym odcinek. Co w zestawie? Mamy rękawiczki, ja akurat mam te czarne, więc z tych nie będę korzystał, natomiast są, w razie czego, gdyby ktoś potrzebował. Poza tym mamy oczywiście dwa aplikatorki do opon, dwa takie same, więc tego drugiego na razie nie będę wyciągał. No i oczywiście produkt właściwy, jakim jest ten wosk, który jest w takiej ciekawej buteleczce, trochę jak mamy do past polerskich i tego typu produktów. Za chwilkę sobie to odkręcę. No, tak jak widzicie, taka standardowa ketchupówka. Za chwilkę sobie zaaplikujemy ten produkt na opony i damy Wam znać, jak to w praktyce wygląda. Przed momentem widzieliście, jak produkt wygląda położony w jednej warstwie i dotarty suchą mikrofibrą. Jest to zalecane przez producenta, no i ja też to stwierdziłem, że wykonam, ponieważ bardzo mocno się świecił ten dressing. Widać było, że jest po prostu opona mokra i bardzo dobrze tym produktem nasączona. Teraz zaaplikowaliśmy sobie drugą warstwę. Znowu chwileczkę odczekamy. Przetrzemy sobie mikrofibrą. Jedna taka uwaga, nie róbcie tego za mocno, zbyt intensywnie. Chodzi o to, żeby po prostu zebrać nadmiar, a nie usuwać ten produkt, który przed chwilą sobie nałożyliśmy. Mega przyciemnienie, opona stała się bardzo czarna i na ten moment to jest tyle. Co jeszcze chodzi o właściwości takie zabezpieczające, no to producent mówi o 2 miesiącach ochrony przed promieniowaniem UV, przed wyblaknięciami i tego typu rzeczami. Zobaczymy, jak ma się hydrofobowość. Nie wiem, nie czytałem w sumie, czy jest tam coś o hydrofobowości wspomniane w opisie producenta, natomiast zaraz to sami przetestujemy. Nie przedłużam, wycieram. Dobrze, jeżeli chodzi o dzisiejszy test, no to tak naprawdę chyba nie mamy już co więcej Wam tutaj do pokazania. Jak widzieliście, opona jest naprawdę bardzo ładnie przyciemniona. Widać wreszcie ten czarny kolor tej gumy. Tak naprawdę w dwóch warstwach, no minimalnie bardziej się zaświeciła ta opona, natomiast nadal nie ma tutaj jakiegoś plakowego połysku. Co do zabezpieczenia, no tak jak mówiłem, producent mówi tutaj o 2 miesiącach. My w praktyce zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście samochód jest użytkowany teraz w bardzo ciężkich zimowych warunkach, więc to też pewnie będzie troszeczkę inaczej wyglądało, niżeli byśmy korzystali z tego w pięknym, słonecznym, że tak powiem, w pięknej, słonecznej pogodzie. Co do efektu hydrofobowego, który mogliście zobaczyć, nie jest spektakularny, natomiast jest, więc opona na pewno będzie się łatwiej domywała. Warto zaznaczyć, że my też zmoczyliśmy tą oponę od razu po aplikacji, co też może być błędem, więc raczej tak nie róbcie, raczej zostawcie ten produkt, żeby sobie troszeczkę poleżał na oponie, zanim wyjedziecie gdzieś na jakiś deszcz, czy ponownie będziecie je sobie moczyć. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to kończymy. Ja tutaj w imieniu całej ekipy Keep It Clean i Mr. Clean chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Samych detailingowych prezentów, rodzinnej atmosfery i wszystkiego, czego sobie tak naprawdę wymarzycie. My już przed świętami się nie zobaczymy, dopiero po świętach, być może nawet po Nowym Roku dopiero wrócimy do Was na kanał. Natomiast tak, no to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. Jeżeli uważacie, że nasze treści są pomocne i fajne, zostawcie lajka, jeżeli film Wam się podobał i do następnego. Hej!